Cześć wszystkim! Ci, którzy dobrze mnie znają, wiedzą, że nie do końca przepadam za rybami i owocami morza. Ale od wszystkiego jest wyjątek. I ja swój też znalazłam. Na stronie Kwestia Smaku. Gdzieś jak szukałam akurat przepisu na tartę ze szpinaka, no to natrafiłam zupełnie przez przypadek na tartę z krewetkami, serkiem mascarpone i pomidorkami koktajlowymi. No i stwierdziłam, raz kozie śmieć, dobra, próbujemy. Zrobiłam. Jest to w tym momencie obowiązkowa pozycja w moim miesięcznym menu. Co najmniej raz na każdy miesiąc, czasami zdarza się 2 albo 3, w zależności jaki to jest tydzień. Ale tak, uzależniłam się i nie jest ona lekka, bo zawiera serek mascarpone, który na pewno do fit nie należy. Ale no tak, teraz się żyje. Odtwarzam przepis teraz dla Was. Tutaj macie pełną listę składników. Link do oryginalnego przepisu podaję w opisie filmu. Zaczynam od przesiania 250 g mąki pszennej. Następnie dodaję 150 g zimnego pokrojonego masła, łyżeczkę soli i jedno całe jajko. Zagniatamy do uzyskania kruszonki. Dodajemy łyżkę stołową wody i szybko zagniatamy do całkowitego połączenia. Ciasto owijamy w folię spożywczą i chowamy do lodówki na godzinę. Do tego przepisu będziemy potrzebować jedynie połowę ciasta, drugą możecie przechowywać w lodówce do tygodnia lub w zamrażalniku do 3 miesięcy. Zużyjcie według uznania. Ciasto należy rozwałkować tak, aby było troszkę większe niż średnica formy, której użyjecie. Ciasto delikatnie nawincie na wałek i rozwincie na formie. Teraz trzeba je delikatnie dopasować do formy, tak aby ją w pełni wypełniła. Nadmiar ciasta wykorzystamy tam, gdzie go nam zabraknie i podziurawimy widelcem, aby się równo wypiekło. Podczas rozgrzewania piekarnika do 190 stopni Celsjusza schowamy jeszcze na chwilę ciasto do lodówki, a tuż przed włożeniem do piekarnika przykryjemy od góry folią aluminiową i obciążymy ceramicznymi kuleczkami, suchym ryżem lub fasolą, co kto ma w kuchni. Wstawiamy do piekarnika na 15 minut, a w międzyczasie przygotowujemy sos. Do miski wrzucam 250 g serka mascarpone, 150 g kwaśnej śmietany, jedno całe jajko plus jedno żółtko, szklanka liści bazylii, u mnie to są 2 takie pęczki, sól i pieprz do smaku oraz 1/4 cebuli wcześniej pokrojonej w kostkę i zeszklonej na łyżce oliwy. Całość mieszamy do uzyskania konsystencji sosu. Po 15 minutach od wsadzenia ciasta zdejmujemy folię z obciążeniem i wstawiamy ponownie do piekarnika na parę minut. Do uzyskania złotego koloru ja zmniejszam temperaturę do 160 stopni i trzymam około 4 do 5 minut, chociaż w oryginalnym przepisie było napisane, żeby przytrzymać kolejne 12 minut. Na gotowy spód wylewam sos i układam 180 g świeżych krewetek pokrojonych na 1,5 cm kawałki. Jeżeli kupiliście mrożone, to weźcie pod uwagę, że po rozmrożeniu będą lżejsze. Delikatnie wciskam je w sos, a na wierzchu układam około 200 g przeciętych na pół małych pomidorków lub większych pokrojonych na małe kawałeczki. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na około 30-35 minut, aż masa serowa się delikatnie zetnie. Po wyjęciu trzeba odczekać chwileczkę przed podaniem. No więc mój limit czekania wyniósł 5 minut. Dłużej nie jestem w stanie czekać. Teraz też nie. Więc tu mam taki dość pokaźny
kawałek. Zobaczymy, jak mi wyszła tym razem. Wygląda trochę jak pizza, wiem. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa!